Cześć, tu Basia z kanału Uniwersytety. Dzisiaj wyruszamy na Uniwersytet Rury Bochum. Po około 8 godzinach podróży dojechałam do Bochum. Idę teraz do hotelu, znajduje się on tuż za rogiem. Mój oficjalny pobyt w ramach programu Erasmus, aktywności mobilności nauczycieli akademickich zaczyna się od spotkania z dyrektorem Instytutu Slawistyki, panią profesor Pyrckę. Mit der Linguistik wenig zu tun haben, auch das Interesse weiterhin an dem, was ich gemacht habe. A to jest mensa, czyli stołówka studencka. Znajdujemy się na kampusie Uniwersytetu Rury Bochum, który założony został w roku 1962. Przed nami widać gmach rektoratu tego uniwersytetu. Na Uniwersytecie Rury Bochum studiuje na 21 wydziałach prawie 40 000 studentów i pracuje 6,5 tysiąca wykładowców. Ciekawostką tego miejsca jest to, że kiedy powstawał tutaj uniwersytet, był to pierwszy uniwersytet ukonstytuowany po wojnie w tym regionie czysto górniczym. Kampus, na którym się znajdujemy, to swoisty majstersztyk architektoniczny. Każdy z elementów został tutaj starannie zaprojektowany i spełnia swoją funkcję i też jest częścią generalnej koncepcji. Ta koncepcja to port w morzu wiedzy. Stąd też część budynków przedstawia statki. Ten budynek, który mamy przed sobą, Audytorium Maximum, przedstawia wielką muszlę. Jest tutaj bardzo dużo bardzo fajnych ciągów komunikacyjnych, olbrzymia ilość zieleni, sporo miejsc do tego, żeby się spotkać, wymienić informacje, posiedzieć. Tuż koło uniwersytetu rozciąga się bardzo duży, zielony obszar. Uniwersytet graniczy od razu z ogrodem botanicznym, a przed nami Beckmannshof to jest takie centrum konferencyjne. Skończyłam dzisiaj zajęcia, a jako że zrobiła się ładna pogoda, poszłam się przejść i trafiłam na olbrzymie tłumy, które widzicie za mną z tyłu, jeszcze nagram je z przodu. Odbywa się w centrum jakiś festiwal, nie mam zielonego pojęcia jaki, natomiast jest mnóstwo ludzi, mnóstwo stoisk z piwem, jedzeniem, także wszyscy chyba bardzo dobrze się tutaj bawią. No i mamy kolejny dzień. Wczoraj noc była ciężka, ponieważ Turcja przeszła dalej w mistrzostwach w piłce nożnej. I chyba do godziny 1 pod moimi oknami jeździły setki samochodów, które trąbiły cały czas, także fani mieli wielką radość tutaj. A dzisiaj zaraz schodzę na śniadanie i jadę na wykłady. Interesse habe, was ich vielleicht nicht erwähnt habe, dann kann ich das gerne noch. Za mną już dzisiaj wykłady dla studentów i cały dzień pracy w biurze. Co ciekawe, te biura mają bardzo konkretną koncepcję. Niemcy doszli do wniosku, że partycypacja w nauce powinna być taka sama dla wszystkich, a to równościowe traktowanie przejawiało się także w tym, że każdy tutaj ma identycznie duże biuro. Także wszystkie biura w tym budynku
jak i we wszystkich innych budynkach, są ponoć takiej samej wielkości. Zajęcia już skończone, teraz czas trochę pozwiedzać miasto. Bochum leży w zagłębiu Rury. W mieście bardzo mocno widać uniwersytecki charakter, ponieważ jest tu mnóstwo młodych ludzi. W Bochum mieszka 370 000 mieszkańców, a 40 000 to studenci, to ludzie młodzi, ludzie, którzy na pewno przyczyniają się do tego, że ten charakter tego miasta, ten vibe jest bardzo taki nowoczesny, taki przyjemny. Jest pełno knajpek, pełno kawiarenek, pełno różnego typu jedzenia na ulicach. To naprawdę bardzo fajna atmosfera. Poza tym jest to miasto, które ma też charakter kulturowy. Jest tu dużo muzeów, które na pewno warto odwiedzić, mając chwilę wolnego czasu. Architektura Bochum jest bardzo ciekawa. To połączenie stylu industrialnego, modernizmu, czasem też budynki brutalistyczne. No i oczywiście to, co pozostało jeszcze z okresu przedwojennego, takie naprawdę fajne kamieniczki, w wielu miejscach nawiązujące do tradycji górniczej, czyli do dziedzictwa tego regionu. Można takie drobne elementy znaleźć na drzwiach czy na zdobieniach tych kamienic. Niesamowicie jest to fajne i jest to takie rzeczywiście pokazujące, jak bardzo to miasto i ten region jest zakorzeniony w swoim dziedzictwie kopalnianym wydobycia węgla kamiennego. Jest sobotni poranek. Mój pobyt na Uniwersytecie Rury Bochum dobiegł końca. To był bardzo intensywny czas wypełniony spotkaniami, dużą ilością wykładów, seminariów, a także pracy biurowej, której również tutaj mi nie brakowało. To bardzo fajne miasto, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, zarówno pod względem architektonicznym, ale przede wszystkim to miasto tworzą niezwykle ciepli, życzliwi ludzie. Na pewno będę chciała tutaj jeszcze wrócić. A na razie już się spakowałam i schodzę na śniadanie.